Dziś sobie pogadamy na ciekawy temat, który dotyczy każdego gracza, ale nie każdy gracz zdaje sobie z tego sprawę. Siemaneczko, z tej strony Anioł. W tym materiale odpowiemy sobie na tytułowe pytanie: co mówi o nas nasz profil? Co mówią te cyferki na nim zawarte, które są dostępne dla każdego? Czy warto się tym przejmować, czy nie? Oraz na co zwrócić szczególną uwagę, a co totalnie olać. Zanim przejdziemy dalej, przypominam o pozostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Dzwona, jeśli nie chcesz, żeby nic Cię nie ominęło. Możesz rozważyć również wsparcie, no i przejdźmy do naszego profilu. Pierwszą rzeczą jest oczywiście nasz awatar. Pamiętajcie, żeby był jakiś stylowy, no i przede wszystkim, żeby pasował do ramki. Pierwszą istotną rzeczą, na którą każdy zwróci uwagę, będzie nasza moc. Gdy dopiero zaczynacie grę, wtedy każdy się ściga, kto pierwszy będzie miał lepszą moc, kto pierwszy odblokuje jednostki T4, może niektórzy jednostki T5. Także na początku wiele osób będzie zwracało uwagę na moc, aczkolwiek co mądrzejsi albo z biegiem czasu zauważą, że sama moc to nie wszystko. No bo co nam z gracza, który ma na przykład 2 miliony, który wchodzi tylko raz dziennie, żeby wysłać farmę? W takiej sytuacji chyba każdy się zgodzi, że lepszym graczem będzie gracz, który ma 700 tysięcy mocy, ale przy tym jest dosyć aktywny. A jeśli miałbym ten przykład przenieść bardziej do moich realiów, załóżmy, że mamy tutaj dwóch graczy, którzy mają po 50 milionów mocy, no i skoro już wiemy, że sama moc to nie wszystko, to jak poznać, które 50 milionów będzie lepsze? Mówię tutaj bardziej o takim przykładzie, gdyby ktoś chciał do nas migrować, stąd te 50 milionów mocy. No i w takim wypadku, żeby rozróżnić, który gracz będzie prawdopodobnie lepszy, bardzo wiele osób zerka również na nasze ID. ID działa w taki sposób, że im mniejsza liczba, tym to konto jest starsze, więc automatycznie powinno mieć więcej mocy. No i gdy gracz z większym ID, czyli młodszym kontem, ma tej mocy więcej, można uznać, że taki gracz ma lepsze konto, że rozwija się szybciej, no i że ma ogólnie większy potencjał. Moc i ID są ze sobą naprawdę silnie skorelowane i wielu rekruterów w takich przymierzach, które jeszcze akceptują te silne T4, które zaraz będą otwierały te piątki, naprawdę mogą zwracać na to uwagę. Ale wróćmy do głównego tematu. O tym, jak być dobrym kandydatem do migracji, zrobię osobny odcinek. Tam opowiem o kilku trikach, które mogą Wam pomóc dostać się gdzie chcecie. Natomiast wracając do odcinka, drugą rzeczą, której się przyjrzymy, która jest tak naprawdę najważniejsza w naszym profilu, na pewno jest ważniejsza od naszej mocy, jest to ilość zasług. Tutaj zasada jest bardzo prosta, im więcej, tym lepiej. Przyjęło się, że takim standardem co do ilości zasług jest 10% z naszej mocy, więc w przypadku posiadania na przykład 70 milionów mocy, 10% z tej liczby da nam 7 milionów zasług jako takie minimum. Wiadomo, że gracze z jednostkami T4 mają ciężej zdobywać zasługi, ale u nas w VP22 mamy organizację na najwyższym poziomie, no i dostosowaliśmy również limit zasług do graczy z T4. Zasługi są najważniejszą rzeczą, po to gramy w tę grę, żeby walczyć, a zdecydowanie łatwiej i przyjemniej walczy się, gdy mamy kogoś u naszego boku. Parę osób mnie właśnie pytało, o co chodzi z tymi 10%. Mam nadzieję, że już to sobie wyjaśniliśmy. Po prostu jest to dla nas taki wskaźnik, że dana osoba bierze czynny udział w walkach. No i dlatego przymierza zwracają uwagę na zasługi, które są najważniejszą rzeczą na naszym profilu. Ważniejszym nawet niż moc. A gdy będziecie dobrze i dużo walczyli, to poza zasługami będzie rosło również wasze ego. No dobra, to swoją drogą, poza zasługami będą rosły również zabite jednostki. Ciekawostka, zabite jednostki to nie są martwe jednostki, tylko ciężko ranne jednostki plus te zabite. Tutaj rodzi się kolejne pytanie, jaka liczba zabitych jednostek jest dobra? Tutaj powiedziałbym, że nie ma standardów. Podobnie jak z zasługami, im ta liczba tutaj jest większa, tym lepiej. Niestety są przypadki, że ludzie sobie nabijają te liczby na farmach i nie mówię tutaj o dobiciu zasług, żeby wykupić sobie sklep z zasługami, tylko mówię o takim po prostu farmieniu tej liczby, żeby była większa. No a niestety, jak widzicie, nie możemy tej liczby kliknąć, żeby sobie rozwinąć i żebyśmy wiedzieli, ile danych jednostek pokonaliśmy, czy były to jednostki T1, T2, T4 czy T5. Może kiedyś to wprowadzą, miejmy nadzieję, bo przydałoby się, żebyśmy mieli tutaj liczbę pokonanych jednostek T5, no bo taka liczba z jednostkami T5 naprawdę by już coś mówiła o takim profilu, no a póki co ta liczba to suma wszystkich tierów jednostek. Więc o ile sama liczba zabitych jednostek jest naprawdę ważna, to miejcie z tyłu głowy, że niektórzy tę liczbę sobie nabijają ponadprogramowo. No i jeśli chcecie, żeby wasze konto wyglądało trochę lepiej, no to niestety też musicie sobie tę liczbę troszkę przybustować. Żeby sobie poprawić tę liczbę, możemy na przykład
zgłosić się jako ochotnik do zabicia komuś osiołków, do zadania za bursztyn. Idąc trochę niżej mamy tutaj martwe jednostki. Wieloryby jasne mogą sobie pozwolić na mnóstwo martwych jednostek. Jednak gdy nie jesteście wielorybem, to nie powinniście tych jednostek martwych mieć dużo. Ale z drugiej strony wiadomo, trochę ich powinniście mieć. Bo mając na przykład 20 000 martwych jednostek w sezonie sporów, to znaczy, że nie dajecie jednostek do bram, do bastionów, a nie po to jesteśmy w jednym przymierzu, żeby sobie nie pomagać, żeby oglądać się na innych. No bo takie przymierze, nie oszukujmy się, raczej nie przetrwa próby czasu. Jednak jeśli chodzi o martwe jednostki, to tutaj wchodzą na biało konta farmy, no i to one powinny mieć znaczącą ilość martwych jednostek, a nie wasze główne konto. Dlaczego nie chcemy martwych jednostek na koncie? Prosta sprawa. Im mamy więcej jednostek, tym mamy większą produkcję eliksirów na dzień. Trochę niżej na samym dole mamy liczbę uleczonych jednostek. Są to uleczone jednostki eliksirami, jak i surowcami. No i wielu nobów patrzy na przykład na KD, czyli patrzą na stosunek jednostek zabitych do jednostek uleczonych. Ale nie oszukujmy się, jeśli ktoś zwraca zbyt dużą uwagę na KD, no to jest pierdolnym nobem. Uważam, że nie ma nic bardziej szkodliwego niż patrzenie na KD. W głównej mierze osoby z dobrym KD to po prostu pierwsze osoby, które wcześniej odblokowały jednostki T5 i nabiły sobie mnóstwo killi na jednostkach T3, na jednostkach T4, więc takie konto, które sobie wcześniej odblokowało jednostki T5, prawdopodobnie ta liczba tutaj może być 3,5 razy większa. Pamiętajcie, że to 3,5 to jest tak na oko mniej więcej, żebyście mieli jakieś tutaj porównanie. Po drugie, osoby, które mają dobre KD, najczęściej są to osoby, które nie przychodzą piechotą na pole walki, nie leczą tej piechoty, żeby przymierze miało legiony piechoty potrzebne do puszu, do obrony. No i umówmy się, nie ma nic bardziej irytującego niż taka osoba, która nie gra piechotą i mówi w pewnym momencie, że nie mamy jednostek piechoty na polu walki. Myślę, że wielu z nas spotkało na swojej drodze takie osobniki. Wiadomo, że piechota nie przynosi tyle zasług co inne jednostki, dlatego gracze piechoty są 10 razy bardziej wartościowi od graczy innych mainów, no bo bez nich nie byłoby nic. Na szczęście istnieje sposób, żeby sprawdzić, czy ktoś gra piechotą, czy nie. Możemy to zrobić właśnie w tym oknie z osiągnięciami. Tutaj w osiągnięciach podboju mamy rozpiskę naszych zasług. Na samej górze mamy ogólną liczbę zdobytych zasług. Niżej mamy jednostki kawalerii. No i na trzecim miejscu mamy jednostki piechoty. Niestety takie sprawdzenie również nie jest idealne, bo gdy gracze robią jakieś wymiany zasług, to najczęściej za pomocą garwoodów, no a to też ma wpływ na ten wynik. Ale jak ktoś nie ma tutaj 10 razy mniejszej liczby w porównaniu do innych jednostek, których nie mainuje, no to na 100% możemy stwierdzić, że taka osoba używa w czasie walk piechoty. No i właśnie dlatego ja jestem przeciwnikiem zwracania uwagi na KD, no bo gracze, którzy używają piechoty zdecydowanie będą mieli to KD słabsze, no i w oczach innych będą uznawani za nobów, no bo pan z internetu im powiedział, że KD jest bardzo ważne. Jedyną ważną rzeczą tak naprawdę jest liczba zabitych jednostek, natomiast samo KD na tej karcie nie jest tak istotne. Na samo KD możemy zwracać jedynie uwagę, gdy porównujemy nasze marsze w raportach, no to wtedy możemy się dowiedzieć, który marsz ogólnie wypada lepiej. Na przykład możemy porównać dwa marsze strzelców, no i na tej podstawie możemy sobie policzyć, który marsz tutaj wypada lepiej. No i wiadomo, nie porównujemy w ten sposób jednostek strzelców z jednostkami piechoty, no bo jak widzicie tutaj to KD nie jest za dobre, tak? Więc jak porównujecie sobie KD w raportach, no to jedynie z tą samą jednostką, na przykład piechota z piechotą, łucznicy z łucznikami, magowie z magami, kawaleria z kawalerią. Może pora na mój oficjalny statement. Grajcie piechotą, nie patrzcie na KD, bo na KD patrzą osoby, które nie mają pojęcia o grze. Wiadomo, fajne KD wygląda fajnie na profilu, ale patrząc przez pryzmat przymierza, gracz z dużym KD prawdopodobnie nie używa piechoty. No i nie oszukujmy się, bardzo często przez to jest właśnie taką trochę kulą u nogi, no bo zdobyć zasługi strzelcami czy magami potrafi każdy, natomiast gdy przychodzi co do czego, no to tej piechoty na polu nie widzimy. Idąc niżej, gdy wejdziemy sobie na czyjś profil, możemy jeszcze zobaczyć informacje na temat zebranych surowców. I jeśli dana osoba ma dużo zebranych surowców, a szczególnie jeśli ma dużo zebranej many, no to możemy być pewni, że taka osoba również jest aktywna, że zbiera te surowce, prawdopodobnie ma jakieś farmy, no i dzięki temu będzie taka osoba mogła więcej walczyć. Kolejną bardzo fajną rzeczą na naszym profilu jest tutaj liczba pomocy, której udzieliliśmy naszym członkom przymierza. No i to też jest swego rodzaju całkiem dobry wskaźnik aktywności. Wiadomo, że starsze konta takie jak moje będą miały tych pomocy dużo, więc raczej nie patrzcie tutaj na moją liczbę pomocy, tylko patrzcie na te osoby, które wystartowały równo z wami. No i jeśli macie tych pomocy więcej,
powinno to znaczyć, że jesteście bardziej aktywni. Więc na tej karcie jesteśmy oceniani przez innych i tak naprawdę każdy z nas, ale najważniejszą rzeczą z tego filmu, pamiętajcie, że najważniejszy jest współczynnik zasług do mocy. W drugiej kolejności zerknąłbym na jednostki zabite, no i ja jeszcze zwracam uwagę na zebrane surowce, szczególnie na zbieraną manę, no bo jeśli taka osoba zbiera manę, to prawdopodobnie ma farmy, a co za tym idzie, będzie miała więcej jednostek do leczenia, dzięki czemu wpędzi więcej jednostek wroga do szpitala, dzięki czemu będzie miała więcej zasług. W tym filmie to by było na tyle, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!